Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj gra Tex Murphy Overseer. Chciałem powiedzieć domknięcie trylogii Texa Murphy'ego, ale nie jest to do końca prawda, ponieważ w 2014 roku pojawiła się kolejna część Tesla Effect, na którą gracze czekali prawie 17 lat. Overseer był ostatnią grą oprócz Tesla Effect, która opowiadała o Texie Murphym, wydana w 1997 roku i wiąże się też z tą grą dosyć ciekawa historia. Ogólnie muszę przyznać, że ta gra, technologia użyta w tej grze, pudełko są dosyć ciekawe i to są takie ciekawostki, myślę, dosyć interesujące, także mam nadzieję, że będziecie w jakiś sposób tutaj zaciekawieni. Zanim przejdziemy do fabuły, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to to, że gra na dole została wydana w dwóch wersjach, CD i DVD. Zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Jest to pierwsza gra w historii, która została wydana na płycie DVD. Teraz możecie powiedzieć, no i co z tego? Co to za problem? Otóż jest to dosyć ciekawe. W 1997 roku, kiedy gra wyszła na DVD, odtwarzacze komputerowe, czyli takie wewnętrzne DVD, były bardzo drogie. Posiadanie takiego odtwarzacza można było porównać do posiadania Tytana Z. Jednak nawet jeżeli posiadałeś ten odtwarzacz, ponieważ gra w pudełku jest w wersji CD i w DVD, czyli mamy 5 płyt lub jedną płytę DVD. Nawet jeżeli posiadałeś odtwarzacz DVD w swoim komputerze, i tak z tej gry nie mógłbyś korzystać. Dlaczego? Ówczesne procesory, tutaj mamy Intel MMX, ponieważ gra była dodawana do procesorów Intel MMX i to były Intel Pentium 166 i 200, o ile dobrze pamiętam, MHz, były za słabe, aby móc dekodować obraz z DVD w zadowalającej prędkości, w 25 bądź w 30 ramkach. Dodatkowo, aby móc cieszyć się grą na DVD, musiałeś posiadać jeszcze specjalną kartę. Karta się nazywała Real Magic, która była instalowana chyba w porcie ISA albo w PCI, już dzisiaj nie pamiętam. I jej zadanie polegało na dekodowaniu obrazu DVD, przez co komputer był w stanie wyświetlić te 25 czy 30 klatek na sekundę filmu. Pierwszy raz z tą kartą zetknąłem się w drugim albo w pierwszym numerze czasopisma Gry Komputerowej. Powiem Wam szczerze, że gdy czytałem informacje o tym, to było coś niesamowitego, to było takie wow, że coś takiego, to był dla mnie totalny, słuchajcie, kosmos. W ówczesnym czasie gry, filmy interaktywne, czy też gry będące takimi filmami interaktywnymi, każda z tych gier korzystała z własnego systemu kompresji wideo. To jeszcze czasy, gdy nie było DivXów, o DivXach to jeszcze nikt nie myślał, DVD dopiero raczkowało, więc gry korzystały z własnych autorskich rozwiązań w dziedzinie kompresji filmu. I tutaj trzeba przyznać, że deweloperzy korzystali z ciekawych sztuczek, ponieważ nie było tak dobrego kompresora jak DivX, który umożliwiał wtłoczenie, powiedzmy, 1,5 godzinnego filmu w dosyć zadowalającej jakości. Wtedy, jeżeli gra miała 20 minut filmu na płycie, to już było ho. Więc twórcy korzystali z ciekawych sztuczek. Najbardziej chyba znana sztuczka to tak zwany przeplot, czyli film był wyświetlany co drugą linię. Jedna linia była filmu, jedna linia była czarna. Jedna linia filmu, jedna linia była czarna. Wyglądało to po prostu, jeżeli się oglądało, że obraz był tak jakby pocięty czarnymi liniami. Co to dawało? Ano to, że film zajmował połowę wielkości tego, którą by zajmował w rzeczywistości, ponieważ była tylko i wyłącznie wyświetlana połowa filmu. Dodatkowo cięto klatki na sekundę i tak na przykład powiedzmy płynny film w 24-25 klatkach był przycięty na przykład do 15 klatek, dzięki czemu ten film również mniej zajmował. Dodatkowo tam jeszcze oczywiście była kompresja dźwięku, prawdopodobnie już nie w każdej grze, ale w niektórych grach korzystano też z mniejszej ilości kolorów. Filmy wyglądały gorzej, ale były po prostu mniejsze. I to jest ciekawa sprawa, bo upowszechnienie się formatu DVD nie sprawiło tego, że gry miały filmy w jakości DVD. Tak naprawdę tych gier można policzyć na palcach jednej ręki. Ja kojarzę Overseera i dzisiaj tak na szybko Wing Commandera 4, które korzystały z dobrodziejstw
odtwarzacza DVD, aby wyświetlić film w tej tam wtedy kosmicznej rozdzielczości 720 na 576. Wprowadzono potem inny kodek, to mógłby być całkowicie nowy odcinek, ja mam świra na punkcie edycji, montażu wideo i też kompresowania, ale już powiem w tym. Wprowadzono kodek, z którego gry korzystają do dzisiaj, jest to Bing firmy Rad Software. Większość gier, w które gracie na PlayStation, na PC właśnie korzysta z tego systemu. Pliki są z rozszerzeniem BIG. I pamiętam, że pierwszy raz chyba zobaczyłem, jak było to zastosowane w 4. części Tomb Raider. To było The Last Revelation i byłem wtedy pod ogromnym wrażeniem, jakiej jakości ten film jest, jak po prostu ostry, pełen detali render w tym filmie występuje. No ale wróćmy do Overseera. Overseer w momencie, kiedy posiadałeś już odtwarzacz DVD i tą kartę Real Magic, to ten zestaw był taki już, to już było po prostu kosmos, jeżeli to posiadałeś. Nie wiem, czy w Polsce w ogóle ktokolwiek to posiadał. No to mogłeś cieszyć się grą w jakości DVD. Różnice pomiędzy wersją CD a DVD oprócz jakości filmu nie były żadne, tak? Gameplayowo była to ta sama gra, jednakże w wersji CD gra korzystała ponownie z filmów z przeplotem, natomiast w wersji DVD były to pliki WOP, czyli te pliki takie DVD z filmem i dodatkowo jeszcze był dźwięk AC3, czyli dźwięk 5-kanałowy. Dobra, przejdźmy do fabuły, bo już trochę się mógłbym godzinami rozprawiać o takich rzeczach. Sama fabuła, autorzy zastosowali dosyć ciekawy motyw. Zamiast tworzyć kolejną sprawę, której będzie towarzyszył Tex Murphy po Under a Killing Moon i Pandora Directive, zdecydowano się na ciekawy zabieg. Otóż tutaj Tex Murphy opowiada swojej dziewczynie o swojej pierwszej sprawie, więc jakby cofamy się do wydarzeń sprzed Under a Killing Moon. Niestety nie powiem, czy też sprzed Martian Memorandum i Mean Streets, ponieważ nie kojarzę już za bardzo, nie pamiętam tych gier. Ogólnie o przygodach Texa Murphy'ego mówi się od momentu Under a Killing Moon, ale warto wspomnieć, że były jeszcze dwie części dyskietkowe przed Under a Killing Moon i było to Mean Street i Martian Memorandum, więc teoretycznie Overseer, znaczy nie teoretycznie, praktycznie Overseer jest 5. częścią cyklu. I w każdym razie Tex Murphy cofa się myślami opowieścią do swojej pierwszej sprawy i muszę powiedzieć, że to był bardzo ciekawy zabieg, bo możemy zobaczyć z troszkę innej strony przygody Texa Murphy'ego, jak i samą postać, kiedy była ona jeszcze bardziej taka entuzjastyczna, optymistyczna, kiedy wierzyła, że świat leży u jej stóp. No oczywiście potem już w Under a Killing Moon i w Pandora Directive już jest taki dosyć zmęczony życiem Tex Murphy, także całkowicie inne spojrzenie na postać. Gra nie oferowała poza tym takiej, znaczy to była gra, którą kupując wiedziałeś, czego oczekiwać. Ponownie skorzystano z tego świetnego engine'u graficznego, który jako pierwszy w Under a Killing Moon, jako pierwszy engine na świecie wyświetlał poligony, oteksturowane poligony w 3D. Tutaj ponownie ten motyw zastosowano, aczkolwiek już engine był troszkę stary, już nie robił takiego wrażenia jak przy Under a Killing Moon. No i oczywiście każda akcja naszego bohatera, każda rozmowa to film z aktorami, które oglądamy. Mamy też możliwość oczywiście prowadzenia rozmów. Tutaj nie wspomniałem przy poprzednich częściach, ale fajnie rozwiązano motyw dialogowy, ponieważ w większości gier przygodowych w wyborze dialogów możesz wybrać, co tak naprawdę chcesz, żeby Twoja postać powiedziała. To jest rozwiązane to troszkę inaczej. Masz tylko napisane pewną cechę, jaką chcę, nie wiem czy cechę, czy też ciężko mi powiedzieć, bo to jest jakby nie jest napisane to, co wprost ma postać powiedzieć, a jest to jakby odpowiednik, często prowadzący do całkowicie śmiesznych sytuacji, których się można nie spodziewać, że nie chcieliśmy tego powiedzieć, a postać wypowiada zupełnie co innego niż kliknęliśmy, bo pod tą linią, czy też pod tym wyborem dialogowym kryła się jakaś inna wypowiedź niż można było się spodziewać. To jest dosyć ciekawy motyw i on był realizowany od Under a Killing Moon i podobnie tutaj też skorzystano z tego rozwiązania. Sama fabuła jest naprawdę bardzo ciekawa i muszę przyznać, że jest to ogólnie przygody Texa Murphy'ego to jest jedna z takich gier, gdzie wsiąka się w tą policyjną robotę, czy też robotę detektywa
i stara się rozwiązać ją, naprawdę staramy się pomóc temu tekstowi rozwiązać tą sprawę. Niestety tutaj jest według mnie jedna spora wada. Nagromadzenie postaci, wątków w Overseer jest przeogromne. Ja gdzieś tak w 3/4 gry już zacząłem się gubić, kto jest kim, co to za postać, o kim on w ogóle mówi. Mieszały mi się te postacie. Wątków jest bardzo dużo. One się oczywiście na końcu splatają w jedną w jedną całość, ale faktycznie dla graczy, którzy znają troszkę słabiej język angielski, będzie to dosyć wyzwanie, żeby podążać za tym, za fabułą, za niciami fabuły, które naprawdę w mnóstwa miejscach się rozszczepiają, wprowadzają nowe wątki, nowe postacie, trochę już za dużo tego jest tutaj. Gra oczywiście oprócz rozmów oferowała też zagadki, oprócz zagadek typu użyj gdzieś przedmiotu jakiegoś gdzieś, na czymś, wprowadzała też zagadki logiczne. I tutaj mój drugi zarzut. Niektóre zagadki są dosyć trudne, a podpowiedzi, które mają nas nakierować na rozwiązanie zagadki, są mocno nieprecyzyjne i muszę przyznać, że miałem sporo trudności. To, co mi się jednak też, no mi się to podobało. Ogólnie gracze raczej uważali to za wadę, ale mi się to podobało, że gra w odróżnieniu od Undera Killing Moon i Pandora Directive nie prowadziła do różnych zakończeń. Tutaj gra była bardzo liniowa, dzięki czemu gracze nie widzieli powodu, żeby kończyć tytuł drugi raz, żeby przejść, nie wiem, z innymi liniami dialogowymi, z innym zakończeniem. Tutaj gra była po prostu stricte liniowa. Mi się to, muszę przyznać, podobało, bo dzięki temu gdyby jeszcze wprowadzała dodatkowe jakieś zakończenia, to już był po prostu galimatias. I tak, pomimo że gra jest liniowa, jest ciężka do ogarnięcia pod kątem fabularnym, a dodatkowo jeszcze rozbicie na jakieś tam inne zakończenia wprowadzałoby jeszcze większy chaos. W odróżnieniu od Pandora Directive i Undera Killing Moon mam takie wrażenie, że troszkę ten engine został podciągnięty, on troszkę tam więcej potrafi wyświetlić. Sama grafika nadal jest, no w 97 roku już nie robiła takiego wrażenia jak Undera Killing Moon, ale pomimo wszystko nadal wyglądało to całkiem nieźle i grało się w to naprawdę ciekawie. Ciekawostką jest to, że w latach 90., gdy gry typu Interactive Movie pojawiały się na komputerach, wielu takich wieszczów zwiastowało to, że jest to koniec kina, że widzowie będą woleli brać udział w interaktywnej rozgrywce, w interaktywnym filmie, niż w pasywnym oglądaniu filmu w kinie. To się oczywiście tak nie stało, ale wtedy tak ludzie właśnie myśleli. I większość deweloperów, którzy produkowali tego typu gry z aktorami, starała się do swoich gier zatrudnić znanych aktorów. Oczywiście nie byli to znani aktorzy jak, nie wiem, Brad Pitt czy Harrison Ford, bo oni by nawet nie skalali sobie rąk udziałem w grze komputerowej, ale byli to aktorzy, których sława już mocno przybladła i tak na przykład w Wing Commander pojawił się Mark Hamill, w Privateer 2 pojawił się, co prawda może jeszcze wtedy zupełnie nieznany bohater Clive Owen, a w Overseer Tex Murphy pojawił się Michael York. Myślę, że starszym graczom jest ten aktor znany, młodszym może nie bardzo, aczkolwiek w latach 80., 90. aktor był bardzo znany. No potem jego sława przybladła, no i oczywiście zwerbowano go do udziału w kolejnej części z przygodami Texa Murphy'ego. Muszę przyznać, że gra sprawiała mi masę radości. W odróżnieniu od mojej gry od czasów, gdy kończyłem w 1997 roku, gdy nie znałem angielskiego, wtedy gra była dla mnie dosyć taka, wiecie, oglądałem tylko scenki, nie za bardzo rozumiejąc, o co chodzi, natomiast teraz, gdy mogłem już wczytać się, wczuć w tą historię, no trudno jej nie docenić kunsztu autorów, którzy stworzyli tak pokręconą fabułę, a mimo wszystko potem ona się jakby logicznie łączy i wyjaśnia. I to jest właśnie też w mojej opinii taka
taki znacznik gier lat 90., gdzie naprawdę fabuły były zmyślnie pomyślane. Tam naprawdę ktoś siedział na tym i starał się, żeby ta fabuła była logiczna i wkręcała. Dzisiaj w dzisiejszych grach często nie odczuwam tego. Fabuła jest gdzieś obok. Ważna jest grafika, efekty, a fabuła gdzieś tam sobie pyka w tle i jakby ma się wrażenie, że nie ma ona większego znaczenia. Natomiast w latach 90. było troszkę odwrotnie. Fabuła musiała błyszczeć, ponieważ nie było olśniewającej grafiki, więc trzeba było tą czasami marną grafikę zakamuflować dobrą fabułą. I tak właśnie gra jest, Overseer jest przykładem tego, gdzie grafika może nie powala, ale faktycznie fabuła tutaj błyszczy. Ja ogólnie jestem wielkim fanem Texa Murphy'ego i pozwólcie, że jeszcze tutaj powiem na temat ostatniej części, ponieważ po 17 latach ufundowana na Kickstarterze pojawia się 6. część Texa Murphy'ego, Tesla Effect. Recenzja jest gdzieś na moim kanale. Muszę przyznać, że to było fajne rozwiązanie, ponieważ gracze dostali dokładnie to, czego oczekiwali. Nie był to żaden remake, nie było tam żadnych cudów, ale gra była właśnie utrzymana w tym stylu co Overseer, czyli poruszaliśmy się po trójwymiarowym środowisku. Oczywiście w Tesla Effect już to środowisko było lepsze i nadal były scenki z aktorami. Ja ogólnie jestem wielkim fanem tych Interactive Movie, dlatego w tej serii jest tego typu gier bardzo dużo, bo one właśnie tak bardzo mnie interesowały w latach 90. i do dzisiaj myślę, że to zainteresowanie tymi grami pozostało. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, co jest w pudełku, bo samo pudełko też jest ciekawą rzeczą. Jest to edycja amerykańska i edycja amerykańska w odróżnieniu do edycji europejskiej miała jeden bardzo fajny feature, ale to za chwilę. W środku, tak jak głosi nam opakowanie, dostawaliśmy grę w wersji CD na 5 płytach w opakowaniu zbiorczym. Tutaj były 4 płyty i tutaj była 5. płyta CD, jak i płyta DVD z Texem Murphy. Przypominam, że jest to pierwsza gra wydana na DVD. W ówczesnym czasie oprócz oczywiście te, tak jak mówiłem, odtwarzacze i ta karta Real Magic były dosyć drogie, ale podejrzewam, że sama płyta, sam nośnik był też koszmarnie drogi, jak i nagranie tego nośnika było też na pewno koszmarnie drogie. Nie wiem, ile ta gra kosztowała w dniu premiery, ale trzeba przyznać, że Access miał gest, zamiast wydać 2 osobne gry, jedną w wersji CD, jedną wersję na DVD, wszystko opakował w jedno pudełko, także gracze mogli sami zdecydować, czy też jeżeli było ich na to stać, żeby odpalić tą wersję DVD, mogli cieszyć się tą edycją z lepszą grafiką. Dodatkowo oczywiście dostajemy instrukcję w takim małym formacie, to chyba w każdej części Texa Murphy'ego była taka instrukcja. Podoba mi się natomiast to w instrukcji, że mamy omówioną każdą zagadkę, nie jak ją rozwiązać, ale jak sterować w danej zagadce klawiaturą czy myszą. Fajnie pomyślane. Wiele gier nie oferowało tego typu rozwiązań, tylko dostawać zagadkę i po prostu sobie radź. Oprócz tego karta rejestracyjna, niewypełniona oczywiście. Tutaj dostajemy, co to jest? Before Tex Murphy Overseer i dostajemy taki voucher na kupno 2 poprzednich części przygód Texa Murphy'ego, czyli Pandora Directive i Under a Killing Moon. Dalej mieliśmy reklamę muzyki z Overseera, którą też mogliśmy oczywiście sobie kupić. Licencja i katalog firmy Access na rok 97. Jednak muszę przyznać, że ten katalog przez 11 stron opis golfa non-stop golf i na samym końcu oczywiście przygody Texa Murphy'ego, czyli tu mamy Overseer, Under a Killing Moon i oczywiście Pandora Directive. I słuchajcie, na koniec zostawiamy to pudełko, które właśnie mi się troszkę zepsuło. Odkleiło mi się to. No cóż, pudełko już ma swoje lata, mogło się odkleić. Otóż, pudełko w wersji amerykańskiej posiadało tutaj, nie wiem czy to będzie widać, małą diodę, która po naciśnięciu, postaram się to nacisnąć, nie wiem czy to widać na kamerze, świeciła się na czerwono. Jak widzicie? Oczywiście to się naciskało tutaj pudełko, a ona wtedy, ta diodka sobie tutaj świeciła na
czerwono. W wersji europejskiej, w wersji bardziej chyba najbardziej popularnej brytyjskiej, tej diodki zabrakło, więc pudełko posiadało tylko zamiast diodki taką małą, okrągłą dziurkę, gdzie wszyscy się zastanawiali, po co w ogóle ta dziurka tutaj jest. A oczywiście ta dziurka służyła po to, żeby no tutaj włożyć tą diodkę i mieć to pudełko podświetlane. Taki bajer, to nie była jakaś edycja kolekcjonerska czy specjalna. W każdej edycji amerykańskiej ta diodka była włożona, jednakże dzisiaj kupienie tego pudełka z działającą tą diodką jest prawie niemożliwe. Większość osób pogubiła cały ten mechanizm, ponieważ on był przylepiony od środka na taśmę klejącą, to się odlepiało, mogło się połamać, gdzieś zginąć. Także bardzo ciężko dostać to pudełko z działającą diodką. Jak widzicie, ja jeszcze mam. Bateria wymieniona, także ładnie nadal świeci. Słuchajcie, czy warto dzisiaj zagrać w Texa Murphy'ego? Ogólnie powiem Wam tak, jeżeli lubicie gry przygodowe, z całego serca Wam polecam wszystkie części Texa Murphy'ego. To są naprawdę fajne przygody. One to nie są takie gry przygodowe, jak się dzisiaj robi, gdzie mamy pewne elementy naładowane akcją. Gra jest bardziej statyczna. Większość gry, ciężar gry jest bardziej rozłożony na dialogi niż na akcje, ale te dialogi naprawdę wciągają i ta historia naprawdę wciąga i to jest myślę siła tej serii, że sama sprawa, której gra dotyczy, czyli sprawa, w której pomagamy prywatnemu detektywowi Texowi, jest na tyle ciekawa, że naprawdę staramy się ją rozwiązać, staramy się ją samodzielnie zrozumieć i pomóc mu w tym, żeby tą sytuację zakończyć szczęśliwie. I to jest właśnie ta siła wszystkich części serii spod znaku Tex Murphy. No tak czy tak nie polecam osobom, które nie znają angielskiego, ponieważ no tutaj angielski wymagany jest na dosyć wysokim poziomie, żeby zrozumieć w ogóle, o co chodzi. Warto wspomnieć, że na Gogu kiedyś była edycja CD, ostatnio jest już dostępna edycja DVD. Zrobili tam update i już możecie cieszyć się grą z filmami w jakości DVD zamiast z tymi filmami brzydkimi z przeplotem. Ja ogólnie no bardzo dobrze się bawiłem przy Texie Murphym i powiem szczerze, że gdy dowiedziałem się, że powstaje w ówczesnym czasie projekt Fedora, potem zostało to zmienione na Tesla Effect, już nie mogę się doczekać nowej części Texa Murphy'ego i gdy zagrałem w Tesla Effect, skończyłem tą grę, po prostu poczułem się tak usatysfakcjonowany, bo była to kolejna część Texa Murphy'ego, którego pamiętałem, bez jakichś cudów, udziwnień, kombinacji, prosta rozgrywka korzystająca dokładnie z tych samych rozwiązań co w latach 90. I dla mnie takie projekty na Kickstarterze mają sens. Natomiast te wszystkie remake'i, reedycje tworzone w jakiejś bombastycznej grafice, jak na przykład wielokrotnie przeze mnie wspominany Flashback, dla mnie to nie ma sensu, bo to nie jest Flashback. Jakby zrobili Flashbacka, który by miał taką samą grafikę jak oryginalny Flashback, tylko by rozwijał dalej historię, to już jest co innego, możemy o tym pogadać. Natomiast wszystko na siłę przenoszenie wszystkiego na 3D no nie zawsze ma sens i w wypadku Texa Murphy'ego gdyby aktorów zamieniono na postacie 3D renderowane, myślę, że wszyscy by czuli się po prostu ogromnie zawiedzeni. A tak dostaliśmy kolejną część wspaniałej serii. Mam nadzieję, że nie ostatnią, chociaż Chris Jones, odgrywający główną rolę i zarazem będący jednym z założycieli Studia Access, widać, że w Tesla Effect no już się postarzał, już nie jest tym młodzieniaszkiem, który był w poprzednich częściach i myślę, że po Tesli już kolejna część chyba nie powstanie, bo już Tex Murphy byłby po prostu dziadem, dziadem z Old Spice'a. Słuchajcie, no to tyle. Gra bardzo mi się podobała, świetnie było powrócić ponownie, polecam z całego serca osobom, które znają dobrze angielski. Warto się zapoznać, bo jest to z lat 90. jedna z takich lepszych przygodówek. Przygodówka, która
wyznaczała nowe standardy, bo nie chodzi tylko o to, że była wydana jako pierwsza na DVD, ale też to, że korzystała, przynajmniej Undera Killing Moon korzystała z tego silnika 3D, który był wówczas całkowicie czymś nowatorskim i wymagania, tam było, to już mówiłem chyba przy okazji Undera Killing Moon, tam wymagania były tak koszmarne, że dzisiaj, to tak jakbyście dzisiaj musieli mieć, nie wiem, 4 Titany Z, żeby odpalić tą grę, takie wtedy były wymagania, żeby uruchomić Undera Killing Moon w tej maksymalnej jakości, to była coś, to był jakiś całkowity kosmos. I muszę przyznać, że pomimo tego gra jednak grało mi się w to świetnie. Każda część bardzo mnie wciągała. Muszę przyznać, że aż mi się smutno zrobiło, że już kolejnej części Texa Murphy'ego nie zagram, a Overseer jest ostatnią przygodą, z jaką w tym oczywiście z tej serii to było grane się spotkamy. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.